Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, i Maryja zawsze dziewica. Luz de Maria de Bounie, orędzie Jezusa Chrystusa, na czasy ostateczne. Mój ukochany ludu, Ty jesteś moim ludem, dla którego posłał mnie mój Ojciec. Jesteście moim ludem, tym, którego kocham i któremu przekazałem moją matkę. Nadal jestem królem i żebrakiem jednocześnie. Moja miłość prowadzi mnie do szukania dusz, pragnę, aby wszyscy byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. W ten sposób mój lud, oczyszczony z wszelkiej niegodziwości i głupoty, będzie światłem pośród ciemności świata. Moje dzieci, tak bardzo was wzywałem, a w tej chwili jeszcze gwałtowniej ze względu na bliskość nadchodzących wydarzeń. Mądrzy tego świata wzywają moje dzieci, aby nie były mi posłuszne, aby mi nie wierzyły i aby szły dalej swoim życiem, nie patrząc na otaczającą rzeczywistość, bardzo odmienną od tego, co widzi ludzkość. Człowiek opiera swoją mądrość na tym, co jest dalekie od prawdziwej mądrości. Moje dzieci muszą wyjść z nocy, w której żyją i szukać mojego światła z kontemplacji mojej miłości, tylko w ten sposób znajdą prawdę. Moje dzieci nie znają siebie i dlatego uważają się za niezdolne do wzniesienia się ku mnie w tej właśnie chwili, kiedy zło, którego nie widzą, prowadzi je nieustannie od jednego upadku do drugiego i nie pozwala im zobaczyć oczami duszy, co naprawdę jest złem. Diabeł nie jest alegorią, nie jest opowieścią, nie jest mitologią. Diabeł jest rzeczywistością, która was otacza, rzeczywistością, której celem jest doprowadzenie was do ognia wiecznego, gdzie pozostaniecie bardzo daleko ode mnie. Kto ośmiela się mi zaprzeczać? Zbyt wiele moich dzieci sprzeciwia się mi, właśnie wtedy, gdy wzywam ich do przeszukania duszy, do zrewidowania swojego wnętrza i do wyraźnego zobaczenia ducha, który wdziera się do ludzkości szukając jednorodności w zaprzeczeniu mojej prawdy, mojego istnienia, mojego poddania się, aby zrobić miejsce dla wszystkiego, co Antychryst wyznaczył jako swój cel, aby posiąść moje dzieci. Człowiek znajduje się w rażącym stanie w głębi egoizmu, a człowiek wyjdzie stamtąd tylko wtedy, gdy uzna, że sam z siebie jest niczym i pokornie wezwie mnie, aby mój święty duch był wszystkim w człowieku. Mój ukochany ludu, gdzie w Piśmie Świętym mój Ojciec unieważnił moje wyjaśnienia dla moich dzieci dotyczące ich życia, ich czynów i dzieł, w tej chwili, kiedy nasza Trójca jest wieczną obecnością i nie zostawimy naszego ludu bez pomocy. Dzieci, nie bądźcie pokarmem dla zła, gdy człowiek działa lub postępuje wbrew przykazaniom i błogosławieństwom, to działa i postępuje w grzechu, a grzech jest pokarmem dla diabła. Umiłowane dzieci, diabeł wykorzystuje cały pokarm, który powstaje z czynów i działań sprzecznych z prawem Bożym, aby wzrastać i poniżać tych, którzy oddali się na służbę zła. Dlatego nieustannie wzywam was do przyjścia do mnie w sakramencie pojednania i do przyjęcia mnie w świętej Eucharystii, abyście nie przyczyniali się do wzrostu zła. Przy stworzeniu mój Ojciec ustanowił porządek. W tej chwili człowiek natychmiast obcina ten boski porządek i zamienia go w kaprys w swoich rękach. Darem życia manipuluje człowiek i bez sumienia okrada życie drugiego brata, bez wyrzutów sumienia, jak majaczący przedmiot w rękach diabła. Człowiek sprawił, że boski porządek się załamał, co powoduje, że wszystko wchodzi w wielki chaos, który z kolei generuje samooczyszczenie ludzkości, aby boski porządek został ponownie przywrócony. Dlatego jestem ukrzyżowany raz po raz, moja męka jest w stanie aktualnym, nie oddalam się od moich dzieci, wręcz przeciwnie, inaczej jakim byłbym Bogiem. Wzywam mój lud, aby był świadomy wszystkich swoich czynów i dzieł,
aby wszystko zmierzało do odzyskania boskiego porządku. Wy, umiłowane dzieci, którzy modlicie się i praktykujecie modlitwy, działając na korzyść waszych bliźnich, jesteście latarniami światła, które ja widzę i dzięki którym stale spoglądam w waszą stronę. Moja matka nie opuszcza was i nie opuści, będzie was osłaniać, dopóki jej niepokalane serce nie zatriumfuje nad złem, a sprawiedliwość nie zapanuje na całej ziemi. Moje dzieci, doprowadziliście do zmutowania wszystkiego, co wam dałem, i zgodziliście się na deformację, bo poddaliście się temu, co jest z ciała i tymczasowe, nie chcecie wzrastać w duchu, gardzicie wiedzą z powodu waszej małej tęsknoty za zrozumieniem. Umiłowane dzieci, patrzcie na wysokość, nie pogardzajcie sygnałami, pozostańcie uważni na niebo. To, co wprawi ludzkość w drżenie, jest bliskie. Nie pogrążajcie się nadal w letargu, który wytwarzają ci, którzy przygotowują podnóżek dla Antychrysta. Zjednoczcie się ze mną, ja szukam syna marnotrawnego, zagubionej owcy, tego, który mnie nie zna, aby mógł poznać, tego, który gardzi mną, a potem się nawraca. Ja jestem prawdziwą miłością. Mój ukochany ludu, wejdźcie na moją drogę, gdzie nie zostaniecie wprowadzeni w błąd. Poznajcie mnie, abyście zdobyli wiedzę, która was zbliży do mnie i abyście znaleźli siłę do trwania przy mnie w chwilach, kiedy tylko ja utrzymam was razem w jednej trzódce, bo ja jestem jedynym pasterzem dusz, królem królów i panem panów. Ludu mój, przychodzę po ciebie, abyś się nie zagubił, bądź jednością, w ludzie moim nie może być ani jednej szczeliny. Moja miłość panuje wśród tych, którzy są moi i żaden wiatr ich nie obala. Mój krzyż chwały i majestatu zatriumfuje miażdżąc zło, a co do tych, którzy są moi, będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. Stworzenie śpiewa chwały, którą rozświetliłem świat, a mój blask promieniował jak latarnia, która prowadzi człowieka ku zbawieniu. Historia ludzkości, złożona historia niepewności, trudów i chwały. Historia, która prowadzi was ku mojemu drugiemu przyjściu, na które przygotowuje was moja matka, idąc jako wierny pielgrzym miłości, poprzez swoje wezwania, swoje zaangażowanie i posłuszeństwo oraz swoją miłość do całej ludzkości. Człowiek zdumiewa się widząc epoki, w których ludzkość cierpiała, nie tylko z powodu umysłów opanowanych przez zło, ale z powodu niekontrolowanego użycia nauki, a więc zbrojeń wojennych. W tej chwili pojawia się zamieszanie przed technologią, która rozwinęła się dla zła, potęgując fatalne konsekwencje dla rasy ludzkiej i rozszerzając je w kierunku stworzenia i poza nie. Umiłowani, jesteście dziećmi króla, bądźcie tego świadomi, abyście mieli właściwe usposobienie i z tym usposobieniem byli otwarci na to, co zarezerwowałem dla tych, którzy są moi. Mój duch płynie wszędzie zstępując na tych, którzy mają szczere serce. Dzieci, bądźcie czujne, złoczycha bardziej niż w każdej innej chwili, dlatego niewiasta obleczona w słońce uratuje tych, którzy są moi. Módlcie się, aby dobro odrodziło się w człowieku. Módlcie się za tych, którzy kamienują moich proroków. Módlcie się o nawrócenie heretyków i grzeszników. Moi umiłowani, dalej, nie zatrzymujcie się, zapada wieczór, a ja świecę blaskiem dla mojego ludu. Zapraszam was do zjednoczenia się tego 25 grudnia w modlitwie Ojcze Nasz, każdego w głębi jego istoty. Błogosławię was i moje błogosławieństwo niech będzie z tymi wszystkimi narzędziami, które pracują dla mojego królestwa. Błogosławię i kocham was, Jezus.